drogi, nie umieraj! Nie byłam godna twej miłości. Dziś w odcinku Lombard odwiedza zaskakujący gość. A to pani? Tak, A mogłabym zrobić zdjęcie? proszę, jasne. Selfie? Oczywiście. I z Romanem. Kazimierz pomaga choremu koledze. Niech go pan puści! Halo, co się dzieje? Dlaczego go pan szarpie? Co jest? Nie poznajesz mnie? Maciek wraca do Lombardu. Wróciłem. Ale, że jak, że do Lombardu? Sorki, Roman, ale tak wyszło. No, może pani być spokojna. Na pewno u nas biżuteria będzie bezpieczna. Nie wątpię. Polecił mi pana Ryszard Kawecki, więc ufam panu. A no pewnie. I zapraszam za miesiąc, jak już pani rozwiąże te swoje sprawy finansowe. A jak nie zdążę? No to zapłaci pani odsetki i przedłużymy umowę. No jakoś się na pewno dogadamy. Dziękuję panu bardzo. Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję jeszcze raz. Do widzenia, do widzenia. Zdzisiu, no cześć. Co, nie poznajesz starych kumpli? Daj spokój, człowieku. Dzisiek. Daj spokój. Spotkanie starego kumpla totalnie mnie zaskoczyło, a jego zachowanie jeszcze bardziej. Pomyślałem, że może o coś miał do mnie pretensje. Zupełnie nie wiedziałem, o co mu chodziło. Dobrze, ja dziękuję państwu za dzisiejszą próbę. Krzysztof, musisz popracować nad środkiem. No, to się nie da, to się nie kupuje, co ty wyprawiasz. Panie Zbyszku, no to padanie, tak? Rozumiemy, wiemy, tak? Trzeba poćwiczyć. Honoratko, z tobą porozmawiam jeszcze później. Dziękuję państwu i generalnie proszę wszystkich aktorów o perfekcyjne opanowanie tekstu, tak? Takie zacinanie nie przejdzie tutaj, prawda? Dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę. Przepraszam, pani Honorato. Tak? Ja kręcę z kolegami taki krótki film, kino ofowe. Super. Trzymam kciuki. No ja przepraszam za śmiałość, no ale chciałbym prosić panią o zagranie w kilku scenach. Ja w twoim filmie mam zagrać? No, ja wiem, że to dla pani żadna atrakcja, no właściwie to nawet kłopot. No ale ja od zawsze byłem pani fanem. O, naprawdę? No naprawdę, od zawsze oglądam seriale z panią, no i zawsze była pani tam taka, no taka normalna, no swojska. To bardzo miłe, dziękuję. No, tylko szczęścia do ról pani nie miała. To znaczy, role były dobre, tylko zawsze takie cięższe, smutniejsze. Nie wszystkie, nie zgadzam się. No nie, no ale takiej lekkiej, onirycznej to jeszcze pani nie grała. A pani potrafi grać lekko, wiem to. Jakby się pani zgodziła zagrać w moim filmie, to byłbym w 7. niebie. Jak masz na imię? Miłosz. Miłosz. Wiesz, że u mnie kiepsko z czasem? Ja wiem, to jest niewielka rola, no ale jest bardzo ważna. Proszę się zgodzić. To dla mnie niepowtarzalna szansa. Moja droga, skup się na roli u mnie. Sama dobrze wiesz, że mam jeszcze dużo pracy. A pan, młody człowieku, zająłby się biletami, a nie zawracał głowę artystom. Czekam u siebie. Zaraz przyjdę. Sam widzisz. Sprężymy się z kolegami, to nie zajmie nam dużo czasu, no proszę. Niczego nie obiecuję. Jutro i pojutrze mam próbę trochę później, to może zdążę to przeczytać, ale... Dziękuję pani. Moja droga, no ja czekam. Boguniu, mój złoty, za sekundkę jestem, dobrze?
Szefie, to ja uciekam. Do zobaczenia. No pa, do zobaczenia. O, cześć, O, dzień dobry i do widzenia. Jak miło cię widzieć. I wzajemnie, muszę uciekać. No, nie zatrzymuję, Do widzenia. paleć. No co, Kaziu, skończyłeś? Wiecie, a jeszcze chwilę, już kończę, tak. Ej, no kończ te swoje biznesy. Trzeba trochę pożyć, kochanie. Spóźnimy się do kina. Wiecie, a pamiętasz tego Zdzicha Kowalskiego? No, pamiętam. A co, był w Lombardzie? Nie, ale przychodził obok. Tak, i co u niego? No właśnie nie wiem. Wołałem, jakoś się dziwnie zachowywał. No, ale co znaczy dziwnie? No zupełnie mnie nie poznawał. Albo udawał. Naprawdę? No chyba się tak bardzo nie zmieniłem, nie? No wiesz, troszkę się zestarzałeś, ale mnie i tak się podobasz. Aj, Becia. Ale wiesz co, nie daje mnie to spokoju, no. Nie wiem, czy ja go czymś uraziłem, czy co? No ale co, Kaziu, no myślisz, żeby chował urazę przez tyle lat? No bo jak inaczej? A wiesz, ja mam numer telefonu do Kryśki Kowalskiej. Jeśli jeszcze są małżeństwem, no to może się czegoś dowiemy. Ale po kinie. A teraz zbieraj się. No dobra. Wieczorny telefon do Kryśki Kowalskiej wyjaśnił nam dziwne zachowanie Zdzicha. Od jakiegoś czasu miał zaniki pamięci, a do tego wszystkiego nie wrócił tego wieczoru do domu. Szefie, można? Śmiało, proszę, chodź. No co tam? Przez przypadek słyszałam, jak szef rozmawiał i... Co się właściwie stało? A tak, wiesz, zaginął mój znajomy. Jego żona zgłosiła to na policję. I teraz no, czuję się trochę taki winny w tej sprawie. Szef, jak to? No bo wczoraj go widziałem i wygląda na to, że byłem jedną z ostatnich osób, która miała z nim kontakt. No ale dlaczego szef się obwinia? No bo wiesz, ten człowiek jest chory, ma Alzheimera i w ogóle nie wie, co się z nim dzieje. No tak, ale przecież szef nie wiedział. No nie wiedziałem, nie, no. Że też ja go wczoraj nie zatrzymałem. No nieważne. Coś jeszcze? To nieważne. Powinienem od razu zareagować inaczej. Zatrzymać Zdzicha. Bo przecież widziałem, że coś było mocno nie tak. Miałem wyrzuty sumienia. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Roman, a ty co? Nudzisz się? No właśnie nie. Weź się do roboty, Romuś. No, jak robota się znajdzie, to się wezmę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam trochę rzeczy do zastawienia. O i bardzo dobrze, że pan do nas trafił. O, pan jest z tych grup reprodukcyjnych? Rekonstrukcyjnych. No, rekonstrukcyjnych? No, coś w tym rodzaju. Nawalacie się w wolnych chwilach? Roman, proszę cię, zostaw to, No spokojnie, bo szefowo. zaraz coś zniszczysz. Ale no muszę zobaczyć, czy jest dobrze wyważone, no. No i dlaczego pan pozbywa się takich fajnych rzeczy? Nie pozbywam, tylko zastawiam. Potrzebuję kupić aparat fotograficzny z funkcją filmowania. O, no i to się świetnie składa, bo my właśnie taki mamy. No wiem, nawet sobie upatrzyłem jeden na waszej stronie. Ma wszystko to, czego potrzebuję i jest dość w dobrej cenie. I co, będziecie teraz te nawalanki filmować? Nie, to nie to. Chciałem się dostać do szkoły filmowej, no i muszę zbierać doświadczenia. Nagrywamy z kolegami taki film na festiwal. O, a o czym ten film? To bardzo symboliczny obraz. Tematem jest ochrona przyrody. A, to bardzo dobre, takie tematy są teraz na czasie. No właśnie słyszę, że próbuje pan za jednym zamachem załatwić kilka tematów. No, na tym polega sztuka. No to fajnie mieć taką pasję. No, fajnie, tylko że jest dość droga. Mimo że film jest offowy, to i tak nic nie jest za darmo, no i muszę zastawić te wszystkie rzeczy, żeby jakoś spiąć budżet. Podobało mi się to, co mówił ten młody człowiek. Osobiście zawsze chętnie wspierałem ludzi z pasją. Młodym trzeba pomagać w rozwijaniu skrzydeł. A ile dostanę? No wiesz, dodaję, sumuję, rymuję i mi wychodzi 2600. Kurczę, no to trochę mało. No to wiesz, no. Powtarzam rachunki, wychodzą mi te same sprawunki. 2 pozdro 600. No ja mam swój 1000, no ale do tego aparatu tu trochę brakuje. Sprzęt jest wyceniony na 3,780. A może dostanę jakiś rabat? Panie, Rabat to stolica Albanii. Maroka.
Maroka? Oj. Tak czy siak to jest daleko. Nie no, proszę was, muszę mieć ten aparat na teraz. Aktorka, która zgodziła się zagrać u mnie za darmo, no wyznaczyła mi termin na dzisiaj. Tak? A która to? Szefie, Honorata. Honorata, witam. No jak tam ta transakcja? no bo pan chciałby kupić ten aparat, ale trochę brakuje rzeczy z zestawu. A ile brakuje? 180. Pff. No dobra. Zaprosi nas pan na swoją premierę filmową i damy panu rabat. Jasne, na pewno, oczywiście. Dziękuję. No to jesteśmy dogadani. Dziękuję. Szef fajnie się zachował, udzielając temu chłopakowi rabatu. Dla nas to nie majątek, a dla niego coś bardzo ważnego, co mogło zadecydować o jego przyszłości. Cześć wszystkim! Maciek! Hej! Wróciłem. Ale że jak? Że do Lombardu? No, sorki Roman, ale tak wyszło. Ale co wyszło? Co wyszło? Słuchaj, ja nie wiem, co ty kombinujesz, ale ja się stąd nie ruszam. Spokojnie, Roman, oddychaj, żartowałem. Wpadłem tylko odwiedzić stare śmieci. Szefie, mamy gościa! Dzień dobry. Tak? O, cześć Maciek. Na długo wpadłeś? Na moment. Muszę wziąć parę rzeczy z domu i przy okazji odwiedzić rodziców. Kontrola. Coś w tym stylu. No, tak się bałeś. No właśnie, niepotrzebnie się martwiłeś na zapas. A ty wiesz, że twój ojciec to nawet tutaj nas odwiedza. To mam nadzieję, że nie narobił żadnych kwasów. Nie, wszystko w porządku. Przyznaję, że dałem się wkręcić Maćkowi. Ale żart nie był najlepszy, bo było mi głupio. Naprawdę bałem się stracić tę robotę w Lombardzie. Nie powinien tak ze mnie żartować. Cześć chłopaki. I dziewczyny? Cześć, dzień dobry. Honorata z dziewczynami najpierw. Roma, cześć. Tytus, hej, Honorata. Cześć, Kosma jestem. Cześć, miło mi bardzo. Naprawdę pani. Tak, pracujemy razem, przynajmniej będziemy, więc możemy sobie mówić na to spokojnie. Tak. Sztosik, naprawdę. Dobra, ma być profeska, to profeska, tak? Kosma gra truciciela. Okej. Tak, no miałem grać tu z Romą, ale taka miła niespodzianka to... Poczekaj, ty miałaś grać moją rolę? O co tu chodzi? Ja ją wygryzłam, bo nie chciałabym jakiś... Ja się strasznie cieszę, że pani tutaj jest. Chłopaki mnie namawiali, ale ja tego nie czułam. Tak. Na pewno. Na pewno. Roma nie chciała, Okej. no, a zresztą ona ma inne zajęcia. No, Dobra. Roma, przyniesiesz kostiumy? Super. Dobra, Tymek, ty się zajmij kamerą. My sobie teraz... No, opowiadaj, co się będzie działo. Tak, no to jest tak. Jesteś uosobieniem matki natury, tak? Cudownie. Tutaj Kosma jest naszym głównym trucicielem. Z jego No tak wygląda. Nawet. Czarny charakter. Z jego fabryki wypłynęły ścieki do naszej życiodajnej rzeki, no i wylały się na nasze pobliskie ogrody. No, z tego też względu jesteśmy w takiej lokalizacji. No. Super, postapokaliptyczny świat. Dokładnie tak. To co, to może zaczniemy od próby czytanej? Dobrze. Dobra, ale ty lepiej opowiadaj. No, co u ciebie, co robisz i w ogóle. Nie uwierzycie, dostałem pracę w antykwariacie. Tak? No to proszę, niedaleko pada jabłko od jabłoni, co? Tak, a Weronika gra i studiuje, no to aktorstwo bardzo ją pochłania. No ale za to jesteśmy często w teatrach, kinach. No to leserka. Nie leserka, tylko się rozwijają, Roman, duchowo. O! No tak, kto bogatemu zabroni. No właśnie, takie życie jest fajne, ale z czegoś trzeba żyć. Ten antykwariat jest tak na chwilę, a ciągle rozglądam się za jakimś porządnym biznesem. Przepraszam, to cicho. Kto? Jakiś... Niech go pan puści. Halo, co się dzieje? Dzisiu, poczekaj, co się stało? Dlaczego go pan szarpie? Co jest? No, Dzisiu, nie przejmuj się, no. Nie poznajesz mnie? No i zguba się znalazła. Tylko że musiałem sąsiadowi wytłumaczyć, z kim ma do czynienia. Okazało się, że Zdzichu włamał się do szopy jednego z mieszkańców ulicy i tam spędził noc. A właściciel wziął go za złodzieja. Zdzichu, no Jezus Maria, baliśmy się o ciebie. Gdzieś ty był? Przepraszam, a pani to kto? Krysia,
No, Spokojnie, wszystko będzie dobrze. no No, ale ja już nie mam siły, ja już naprawdę nie wiem, co ja mam robić. No przecież, widzę, widzisz, co się dzieje. Widzę, że to poważna sprawa. No. Ale ja już idę. Grzesiu, ej, poczekaj. Ja już Kurde, idę. Mart. Daj spokój, no. Panie Zdzichu, ale dokąd pan chce iść? Ale czy myśmy razem nie pracowali? Przepraszam, a jak pani ma na imię? Ja jestem Angelika. No tak, pamiętam, no razem pracowaliśmy, no. Ja z Zdzichu jestem. To gdzie ty chcesz iść? Popracować z panią Angeliką. Tak, chodźmy. Przypadkowo stałam się świadkiem tej dramatycznej sceny. Okazało się, że moja twarz skojarzyła się panu Zdzichowi z kimś z przeszłości. To nieco go uspokoiło. A jak to się zaczęło? 2 lata temu. Najpierw były lekkie zaniki pamięci, później rozdrażnienie, nie potrafił znaleźć prostej drogi do domu. I teraz nawet nas nie poznaje. Ja już muszę iść. Ale proszę poczekać. Nie, ja już idę. Pani Krysiu, pani może chce już iść do domu, ja już go dłużej nie Dziękuję ci utrzymam. bardzo. Do widzenia. Dobrze, Krysia, jakby coś było potrzeba, to od razu dzwoń. Dobra, dzięki, do widzenia. To, co zobaczyłem, bardzo mnie poruszyło. Straszna choroba. Chociaż bardzo chciałem, to nie wiedziałem, jak mógłbym im pomóc. Proszę, gramy. Stop! Stop! No stop! No, to nie może tak być. No to jest zbyt statyczne. To co mamy robić? Pan to może... Nie, te pistolety są do kitu. O. Wiem! Mam! Szable! Zrobimy pojedynek na szable. Poczekaj, jesteś pewny? Tak! No ale wiesz, że to dużo zmienia teraz. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przy fechtunku każdy będzie miał więcej do grania. Weź to ode mnie. Rekwizytor, proszę dać tutaj szable. Rosołek, palce lizać. Od razu postawić się na nogi. O, syn marnotrawny wrócił. Cześć, synu. Cześć. I co? Tak się stęskniłeś, czy rutynowa kontrola? Jaka kontrola? No co wy wszyscy z tą kontrolą? U nas wszystko w porządku, żadnych problemów, tylko matka umiera. Co? O, cześć, synku. Słyszałam. Zobacz, widzisz, chodzące zombie. Ale nie zbliżaj się, bo coś mnie wzięło. Taka praca jej nie służy. W przeciwieństwie do mnie, ale zjesz sobie teraz rosołku i od razu poczujesz się lepiej. A ty co tak stoisz? No, czuj się jak u siebie. Dzięki, tato. No, ale właśnie to dobrze, że przyjechałeś, bo przynajmniej zajmiesz się mamą. Ja już nie mogę z nią wytrzymać. Żartowałem. Muszę na chwilę wyjść, wiesz. Interesy, nie? Okej. No, to mów, wszystko u was gra? No jak widać. No ale właśnie, co widać? No, wiesz, ojciec jest niereformowalny, ale można z nim wytrzymać. Nalej sobie rosołu. No, wygląda całkiem dobrze. Ale jak możesz zmieniać w ten... Oczywiście, że mogę, no jak mi wychodzi jedno. Dobra. Co to jest? Jak co? Kij od środek. Ach! No bo w tamtych czasach walczyli na miotły, tak. A nie, a może zostały po czarownicach z Łysej Góry, ale zabrakło im mioteł i teraz się będą kijami naparzać. Przecież to tylko na razie. Gdzie się zapodziały? No, kolejna prowizorka. No czy w tym kraju nic nie może być zrobione solidnie? Naprawdę nie wiem, gdzie się zapodziałem. Miałem piękne 2 szable. Nikt nic nie wie, no. Ja jestem ciekawy, czy dyrektor wie, co się dzieje w jego teatrze. To co robimy? No przed chwilą miałeś do mnie pretensje, że się spóźniłam 10 minut, a teraz siedzimy bezczynnie. Jesteś nieprzygotowane, zmieniasz nagle koncepcję. Chociaż ty się nie odzywaj, no. Ja oszaleję. No, będą te szable, czy nie?
Dzień dobry. Dzień dobry. O, jest nasz reproduktor. Znaczy, pardonsik, rekonstruktor. Mam prośbę. Chciałbym wymienić te pistolety na moje szable z zastawu. Aha, ale no, to by wymagało zmiany umowy. Róbcie, co tam wam pasuje. Zresztą chyba nawet pistolety są droższe. O, słuchaj, to nie. Na pewno nie dorzucimy ci nic więcej. Nie chcę żadnych dorzuceń. Muszę mieć te szable już. No to co się tak przypiliło? Oj, koledzy rekonstruują inną epokę i no, nie mogę ich zawieść. Podpisz mi tutaj i tutaj też. No, hej. Dziękuję pani. O matko! Co tu się dzieje? Czułam, że ten klient nie powiedział nam prawdy, ale nie drążyłam tematu. Dla nas ta zmiana nie miała żadnego znaczenia. A może chłopak był po prostu pozytywnie zakręcony? No co ty tutaj robisz? Już zamykamy, No kochana. wiesz, przyjechałam, pomyślałam, że wrócimy razem do domu. No dobrze, bardzo dobrze, no. Wracam od Kryśki. No to mów, co tam u nich? Źle, Kaziu. Ona w ogóle nie radzi sobie z tą chorobą z dzicha. Zastanawiam się, jak możemy im pomóc. No ja też o tym myślałem. No widzisz, słuchaj, Marta kiedyś pożyczała dla takiej starszej pani wózek inwalidzki. Pamiętasz? No pamiętam. No. Z Lolkiem to załatwiali. No, ona pożyczyła z fundacji pod dębem. Mój być, ja nie przesadzę, no. Zdzichu to jest facet z mojej półki. O, Kaziu, to już ten wiek. Wiek to jest stan umysłu. No. Moja droga, tak. No masz rację, ale tak czy inaczej zatelefonowałam do tej fundacji i umówiłam nas na jutro. I pojadę tam z Krysią i ze Zdzichem. No dobrze, jedź. Dobra, zbieramy się. Wiedziałem, że w takich sytuacjach można liczyć na Beatkę. Nikogo nie zostawi w potrzebie. Ale z tym wypominaniem mi wieku to przesadziła. Może po prostu trzeba zrobić przerwę, pójść do domu, do jutra wyśpimy się. Jaką przerwę? Myśmy jeszcze nie zaczęli pracy! No, przynajmniej wiemy, że pistolety nie pasują. Jeszcze jedno słowo! Gdybym ja wiedziała, że ten reżyser to jest taki historyk, to ja bym w życiu tutaj nie grała. Wszyscy wielcy są tacy. Bez kija, nomen omen nie podchodź. Ale jak będzie sukces, to wszyscy na tym zyskamy. Mam, znalazłem. Boże, gdzie był? Stały tam za drzwiami od pomieszczenia technicznego. No pewnie ktoś przy budowaniu dekoracji zostawił. No na szczęście są! Chłopak! Dobrze, uwaga, proszę. Proszę bardzo, proszę. Koniec przerwy, wszyscy na miejscach. Na tych dokumentach musi podpisać się lekarze prowadzący. I potem zapraszam do fundacji. Dobrze? Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia. Państwa do mnie? Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi. Ja właśnie wczoraj telefonowałam w sprawie znajomego. A, oczywiście, pamiętam. No, moja córka kiedyś skierowała do państwa ludzi z dużym kłopotem. No i państwo pomogliście, a teraz mamy nowy problem. No, a pani mówiła o chorobie Alzheimera. Tak, właśnie. I to jest właśnie ten pan, mój znajomy Zdzisław Kowalski i jego żona. Zapraszam do gabinetu, opowiedzą państwo, o co chodzi i zobaczymy, czy fundacja będzie mogła pomóc. Zapraszam. Proszę bardzo. A mamy coś może w samochodzie, jakieś ocieplacze? Jakąś bieliznę termoaktywną albo herbatę chociaż, cokolwiek. Roma, dałoby radę skołować coś takiego? No teraz to nie bardzo. Dobra, sekundkę. Miłosz, ja rozumiem, że to jest kino offowe i ja was podziwiam i wam kibicuję. I ja rozumiem, że twoja wizja artystyczna, Miłosz, jest najważniejsza, ale proszę cię, musisz zrozumieć, że ja mam premierę za 2 tygodnie. Jak ja się rozłożę, to ani nie zagram w teatrze, Nie, no jasne. ani nie zrobimy filmu, a tego chyba byśmy nie chcieli, nie? No, przepraszam, no nie pomyśleliśmy. No, więc może sprężmy się, zróbmy coś, Dobra, zanim nie zamarznę na... dobra. Chłopaki, na miejsca. Ja już nie mam siły. Do tej pory nie szukałam pomocy, ale już nie daję rady. No właśnie, to jest błąd, że się ukrywa choroba. To nie może być temat tabu. No ale o czym tu opowiadać? Czym tu się chwalić? Ale proszę pani, choroby układu nerwowego dotykają wiele osób.
Tak jak z nowotworami. Obciąża całą rodzinę. Pani Erin ma rację. No, trzeba o tym rozmawiać, żeby sobie pomóc. Prawda? Szczególnie, kiedy choroba postępuje. A u Zdzicha postępuje. Jest coraz gorzej z nim. On już nie poznaje wielu osób. A jest pod opieką lekarską? Tak, jest pod opieką, bierze leki, ale trzeba go pilnować. Fizycznie jest silny. Ucieka z domu, a ja już nie mam siły go codziennie pilnować. A pani myślała o domu opieki? Do hospicjum Zdzicha nie oddam. No ale nie chodzi o oddawanie. Chodzi o dzienny dom opieki. A nic o tym nie wiem. To pierwsze, co trzeba robić, bo trzeba znaleźć taki dom. A to też będzie pomóc dla pani. Tam ja. Ale pani też jest ważna, bo choroba nie tylko dotyka pacjenta, a dotyka całej rodziny. Ale chyba nie jest łatwo dostać się do takiego dziennego domu opieki, prawda? Ale warto spróbować, bo tam są ruchowe zajęcia i jeszcze odpowiednie leki. Ale to jest wszystko drogie, a ostatnie lekarstwa, które Zdzichu ma przepisane, są droższe od tych, które brał wcześniej. Może pani się starać o zasiłek celowy. Ja pani napiszę, co jest potrzebne. O właśnie, przydałaby się taka lista spraw do załatwienia. Robimy listę, ale najpierw potrzebuję pełnej dokumentacji medycznej. Pewnie, mam wszystko przy To sobie. super. Krysiu, gdzie my jesteśmy? O co tu chodzi? O pana, pani Dzisławie. To była dobra wizyta. Krysia po niej odżyła i dostała kilka wskazówek. No, była trochę skrępowana, że musi korzystać z pomocy fundacji, ale przecież ona od tego jest. O problemach trzeba rozmawiać, bo wtedy łatwiej je rozwiązać. Proszę. Ała! Nie, no stop. No, to jest jakieś niezgrabne. No. Wać pan walisz jak cepem. To może najwyższa pora zatrudnić choreografa od walk. O, a ty gdzie się podziewałaś? No, nigdy cię nie ma, jak jesteś potrzebna. Ale Boguś, po co ci jestem potrzebna? No przecież mówiłeś, że pojedynek robicie od rana. Ale byłaś potrzebna i koniec, no. Ja z tobą nie ma żadnego kontaktu, nie odbierasz telefonów, nie ma kontaktu. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje. No to czemu, Boguś, nie dzwonisz do mojej agentki? No ona jest zawsze pod telefonem. Mnie nie interesuje twoja agentka, mnie interesujesz ty i twoja gra na scenie. No ale co ja mam ci czytać w myślach? Wróżyć z fusów, że znowu koncepcję zmieniasz, Boguś? Moja zmiana koncepcji to jest moja sprawa i bardzo proszę, nie wtrącaj się. Okej, to co mogę dla ciebie zrobić? Na razie błagam cię, zejdź mi z oczu, zejdź mi z oczu po prostu, dobrze? Mam się przebrać? Tak, czy... bardzo bym cię prosił, przebierz się i wróć, jak I będziesz mogę bez gotowy. butów dzisiaj? Tak, możesz nawet na boso. Super. Bez czego chcesz. No. Już? W porządku tam z tym palcem? No, to uwaga, koniec tej przerwy. No, proszę, jeszcze raz. Jak leci? Jeszcze takiego czegoś nie widział. To znaczy? Ciągle czegoś szukają, dziury w całym. Powtórka goni powtórkę. Do przodu się nic nie posuwają. A ten to artysta wielką bombą. Zresztą, kto ich tam zrozumie? Nie no, stop, to jest straszne, to jest okropne, tego się nie da oglądać, nie no. Ja poproszę z powrotem te samopały. No, i zmiana koncepcji. Nie te same pały, tylko samopały, te pistolety poproszę, prawda? Bycia, muszę kończyć, co? Pogadamy wieczorem. No to pa, na razie. Witam pana Kazimierza. No witam. Proszę, niech pan siada. Co pana do mnie sprowadza, panie Henryku? Interesy. Domyślam się, ale jakie? No bo pan, zdaje się, teraz pracuje jako przedstawiciel handlowy, tak? Tak, ale dzięki temu mam też kontakt z wieloma firmami. A, niech zgadnę. I jedna z nich pewnie chce coś spieniężyć, tak? Dokładnie. Właśnie w tej chwili szukają nowej siedziby. No i mają też problemy z gotówką. Między innymi właśnie też ta przeprowadzka. Aha, no dobrze, a co chcą zastawić? Całe wyposażenie biura. Komputery, laptopy, monitory, kserokopiarki. To co to, przeprowadzka czy plajta? Oszczędności. Aha, a ile tego sprzętu jest? No tak, według mnie to za 80 tysięcy. No, pod zastaw da im pan połowę tej sumy, a jak nie odbiorą zastawu, no to zarobi pan drugie tyle. No, a i ja przy okazji też
Coś mi tam skapnie. Otóż to. No, dobrze, podoba mi się to. No i każdy na tym skorzystał. Obawiałem się trochę tych transakcji z ojcem Maćka, ale jednak były opłacalne. O! Panie dyrektorze, chwała Bogu, że pan jest. Czy mogę wiedzieć, co to za krzyki tutaj są? Panie dyrektorze, praca tutaj to jest istna gehenna. Ja nie mam rekwizytów, ja nie mam atmosfery, ja niczego nie mam. Panie- No to tak dalej być nie może. Ale spokojnie, panie Bogusławie, bo ja nic z tego nie rozumiem. O jakie rekwizyty chodzi? O pistolety. Wczoraj były, dzisiaj nie ma. Panie Władku, o co chodzi? Panie dyrektorze, może mnie pan zabić, bo tu się naprawdę dzieją dziwne rzeczy. A wena ucieka. Nie, w takim wypadku ja nie wiem, czy ja chcę robić dalej ten spektakl. Nie, panie Władku, ja pana nie zabiję. Ja pana zwolnię dyscyplinarnie. W takim razie dzwonimy po policję, bo tu się naprawdę cuda dzieją, a ja nie zamierzam być kozłem ofiarnym. I tak chyba będzie najlepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym odzyskać moje pistolety z zastawu. Coś mi się wydaje, że ktoś próbuje zrobić nas balona. A może powiesz, o co chodzi? Ja nie mam czasu teraz. No to nie dostaniesz pistoletów, bęk. Ludzie, zlitujcie się, ja muszę je mieć, błagam. Coś mi się wydaje, że kombinujesz, panie reżyserze. Ja wam to wszystko opowiem, no, ale nie teraz. Kolega ma rację. My nie możemy dzielić zestawu. No, ale musicie, no, błagam was. Słuchaj, już ci pomogliśmy, ale nam to się nie kalkuluje. Nie wiadomo, jak liczyć prowizję, a poza tym ja mam coraz większe wątpliwości, czy ten sprzęt w ogóle należy do ciebie. To ja chcę wykupić cały zastaw. No, chyba mogę. A kasę masz? No, mam aparat. No dobra, ale nie dostaniesz za niego tyle, ile wziąłeś. No, ale jak to? Ale tak to! Jesteś w Lombardzie, my zarabiamy na każdej pożyczce. Sprawdź to, man! I zapłacisz nam więcej, nie zarobimy. Proste. No to ja chcę wykupić tyle, na ile starczy mi pieniędzy. No, zacznijmy od pistoletów. Zaczynamy. Dobra, no. W końcu nie wiadomo, o co chodziło temu młodziakowi. Zakiwał się na dobre. Musiał zastawić aparat, a i tak nie starczyło mu na wszystko. Została nam piękna korona i berło. Dzień dobry, komenda Dzień dobry. miejska. Kto z panów składał zawiadomienie? Ja. Słucham pana. Bo tutaj ostatnio z magazynu rekwizytów ginie wiele rzeczy, dochodzi do kradzieży, o co posądzony zostaje ja. A ja nie jestem winien. I jeszcze pana obciążę kosztami za opóźnienie w przygotowaniu spektaklu. Ale proszę o spokój. Coś jeszcze? Ja tutaj pracuję 20 lat. Jeszcze nic nie zginęło. Proszę sobie szukać złodzieja. Podejrzewa pan kogoś? No nie, no, chociaż ostatnio było sporo zamieszania z rekwizytami, chociaż sam reżyser nie wie, czego chce. Jak pan śmie. Śmie. O, on może coś wiedzieć. Przepraszam. To moja wina. No i co? O co tu chodzi? Ktoś mi wyjaśni? Cześć wam. Cześć. Cześć. Już myślałam, że nie przyjdziesz. A wiesz co, mój ojciec się tu wybierał. Podobno robi jakiś biznes z panem Kazimierzem. Grunt to zaufanie do rodziny, co? Spokojnie. Szef powiedział, że gra jest warta świeczki i pojechali razem ogarniać temat. O, wracają. Ja nie wiem, w czyjej drużynie pan gra. Pilnuje pan interesów Lombardu, jakby to był pański biznes. Ja jestem tylko mediatorem. Ja chcę, żeby każda strona odniosła korzyść z tych transakcji. A ty co tu robisz, synu? A, wpadłem odwiedzić starych znajomych. A jedzie mi tu czołg? Ojcu nie ufasz. Panowie, zapraszam do mnie do biura, dobrze? Roman. Tak, szefie? Zamów tragarzy i transport pod ten adres, dobra? Dobrze. Angelika, zrobisz nam kawkę? Jasne, szefie, pewnie. No, dziękuję. Czyli jednak się udało. Słyszałem. Ojciec mnie zaskoczył. Nie wiedziałem, ile potrwa ta jego dobra passa, ale wyglądało to lepiej, niż się spodziewałem. Widzisz, co narobiłeś? Pożyczyłem tylko. Nie wiedziałem, że będą potrzebne akurat teraz. Pożyczyłeś bez pytania? Przecież to jest kradzież. Tak, rekwizytor ma rację. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No ale przecież oddaję. Nie wszystko. No tak, jeszcze ta korona i berło, no ale przyniosę je. W zębach. To mnie chcieli oskarżyć o kradzież. Po 20 latach pracy
byłbym zwolniony. Panie Władku, no bardzo mi przykro, przepraszam, ale no, tak to wyglądało. Widzisz? Mnie też gonią terminy. Miałem okazję oddać swój film. Mam na to tylko kilka dni. Jak nie, to wszystko na darmo. Konkurs, festiwal, szkoła filmowa, wszystko przepadnie. Trzeba było zapytać o pozwolenie, poprosić o pomoc. Przecież my tu wszyscy jak rodzina. No, pytałem. Prosiłem pana o lampy, to nie zgodził się pan. Bo ich potrzebujemy. Dyrektorze, przepraszam, że się wtrącę, ale chyba sprawę wyjaśniliśmy już, więc może panowie z policji nie są potrzebni. Mamy do czynienia z krótkotrwałym zaborem mienia. Poza tym nie wszystko zostało zwrócone. No ale prosimy o trochę wyrozumiałości. Poza tym na pewno sprawę jeszcze między sobą wyjaśnimy. Panie dyrektorze, prawda? Nie wstyd panu? Narobił pan nieprzyjemności tutaj dla wszystkich. Naraził pan pana Władka, całą ekipę na ogromne nieprzyjemności. No przepraszam, ale no... Żadnych ale. Zwalniam pana. Jak to? Proszę już więcej nic nie mówić. Jeszcze dzisiaj proszę dostarczyć pozostałe rekwizyty. I proszę opuścić teatr. I to w tej chwili. No proszę pana. Proszę opuścić teatr. Już się boję. No, świętujesz, jakbyś co najmniej rozbił bank albo wygrał 1 000 000 w totka. Bo to trzeba się cieszyć małymi sukcesami, zanim nadejdą wielkie. Dostałem od Kazimierza prowizję od spodziewanych zysków, ale może być jeszcze większa, ponieważ mogą nie wykupić zastawu albo przedłużyć. No, przyznaję, zaskoczyłeś mnie. Czym? No, że doprowadziłeś tę sprawę do końca i to jeszcze z sukcesem. Wiesz co, ty to tak mówisz jak twoja matka. Niby pochwalisz, ale także w pięty pójdzie. Myślałby kto. Moje uwagi spływają po tobie jak po kaczce. Bo ja wiem, że one płyną z głębi serca, z miłości. Niczego sobie nie wyobrażaj. Jednym rosołem mnie nie zdobędziesz. Ale cię nim uzdrowiłem. No dobrze, napijmy się i posłuchajmy Maćka. Sytuacja rodziców chyba pomału zaczynała się stabilizować. Miałem nadzieję, że zgoda pomiędzy nimi potrwa na tyle długo, że ja też będę mógł w końcu zająć się swoim życiem. Możesz mieć pretensje wyłącznie do siebie. Plan był inny, a ty postawiłeś wszystko na głowie. A co miałem zrobić? To była szansa 1 na 1000. No, przed realizacją nawet nie marzyłem o tym, żeby Honorata wzięła udział w naszym filmie. Fakt, z jej udziałem łatwiej byłoby zaistnieć. No ale nie zaistniejemy, bo nie skończyliśmy zdjęć. Za sekundę jestem, dobra? Dzięki. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No to się nie napijemy. Straciłeś kasę, kamerę i pracę w teatrze. O, cześć. Co tu robisz? Cześć wszystkim. Chciałam pogadać. Ja wszystko powiedziałem w teatrze. Po co ci to było? No bo prosiłem wszystkich o pomoc. Prosiłem o lampy, prosiłem o maszynę do dymu. No, wszyscy mnie olali. No, ja nawet nie miałem czym kręcić. No ale żeby kraść od razu. No, Miłosz. ja naprawdę chciałem wszystko oddać, no. Ale skąd mogłem wiedzieć, że ten reżyser stuknięty będzie zmieniał zdanie co sekundę? Fakt, Miłosz zrobił to wszystko dla pani. Jak się z panią dogadał, to nie miał wyboru i musiał kombinować. No i co? No i kicha. No ale chyba nie chcecie tego tak zostawić teraz. Sam? Powiedz, pasuje mi? Roman, co cię wzięło? No co, no, poszerzam muzyczne horyzonty. Tak, w Kaśce się zakochałeś. Tam zakochałeś, od razu zakochałeś. No, po prostu nuta mi się podoba. I Kaśka też. Nie powiem, no, fajna szarnurka, no. Ma niedługo koncert, wiesz, taki mały kameralny występ. I wybierasz się. Mowa, muzyka na żywo, bezpośredni kontakt z artystą, to jest rzecz. Hej. Hej! Yo, gangsta. Jo, a ty czego tam słuchasz w tym swoim antykwariacie? Pana Kleksa? Różnie, ale głównie to ciszy. Deficytowy towar ostatnio u nas. O, przyszedłem się pożegnać. Na zawsze? Nie no, bez przesady, Roman. Pilnuj mi tutaj miejsca. Słuchaj, to już jest moje miejsce. 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, pamiętaj. Dobra, dobra. Pozdrówcie pana Kazimierza i resztę ekipy. Jasne. Powodzenia. Dzięki. Jo,
Jo, ziom. Pożegnania zawsze nastrajają nostalgicznie. Tylko Romkowi się ten nastrój nie udzielił. Rozumiem go. Był pewny, że znalazł swoje miejsce na ziemi. No i trzeba przyznać, że pasował do Lombardu. O, dzień dobry! O, Pan Szabelka. o szabelko pistolet. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie to. A to pani? Tak. A mogłabym zrobić zdjęcie? Proszę, jasne. To tutaj. Szybciutko. Selfie? Oczywiście. I z Romanem. Romuś? Mamy? Mamy to. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mogę zapytać, co was zasadniczo do nas sprowadza? Chcielibyśmy wykupić zastawiony przez Miłosza sprzęt. Tak, i odkupić aparat. No to znakomicie, no. Dla nas obrót tym samym towarem w tak krótkim czasie to prawdziwa gratka. No, tylko moglibyście nie nakładać już marży za sprzęt, no przypadek losowy. No słuchaj, ale w Lombardzie to każdy klient to przypadek losowy. No tak, ale na mnie już raz zarobiliście. Ale my lubimy zarabiać 2 razy. No co, ty byś nie chciał? Proszę pana, chcielibyśmy... Romek jestem. Romek, cześć, honorata. Cześć. Słuchaj, tak wiesz, między nami artystami, bo tak tutaj widzę, że wy w takiej awangardzie, zwłaszcza ty. Słuchaj, lubisz dziewczynę? Głupie pytanie. A masz? Znaczy, no, zamierzam. Nie, O, okej. No to słuchaj, bo tak sobie myślę, że gdybyś chciał mieć tę dziewczynę, to ja wiem, co dziewczyny lubią, wiesz. I z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej działa dobre kino albo teatr. A ten człowiek tutaj, który koło mnie stoi, jest właśnie kwiatem polskiej sztuki, polskiej kinematografii. No tak, ale wie pani, znaczy wiesz, no biznes. No właśnie, robimy biznes, Roman. Słuchaj teraz tego. My płacimy, dajemy hajs, a ty okazujesz temu młodemu człowiekowi życzliwość, a dzięki temu on będzie robił takie kino i takie filmy, że ty, jak te swoje laski będziesz zabierał do tego kina, gwarantuję ci, nic już nie będziesz musiał robić. Roman, już przestań, tylko idź po tą koronę. Idę. Ten aparat. Dzięki. Spoko. Dobra. Ja obiecuję, że oddam wszystkie pieniądze, no jak tylko będę mógł. Dobra, ty się lepiej módl, żeby cię w teatrze przyjęli z powrotem. A, z tym to już chyba nie ma szans. Szepnęłam słówko dyrektorowi, powinno być w porządku. Naprawdę? Ja to jednak mam farta. Jak będziesz sławny i będziesz odbierał Oscara, to ja się będę chwalić, że zagrałam w twoim debiucie. No, a ja się będę chwalił podwójnym zaproszeniem na premierę, nie? No. Proszę, twoje rzeczy. Super. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. I zapraszamy jeszcze w przyszłości. Będę wpadać. Pa, dzięki. Pa. Pa. Romuś, ładnie nam to selfie wyszło, zobacz sobie. To jest mój dzień. W następnym odcinku Lolek pomaga niepełnosprawnej klientce Lombardu. Swoją drogą chciałem się zapytać, dlaczego pani Małgorzata w ogóle musiała tutaj przyjeżdżać, co? Nie ma swoich pieniędzy? Oczywiście, że mam. Rentę socjalną. I co się dzieje z tymi pieniędzmi, co? Że musiała zostawić medali. Blanka wyśmiewa Atka. Nieźle mruczy, co? Cześć. Tam mruczę. No mruczałby, jakbyś ścisnął trochę więcej gazu, a nie jeździsz jak stary kapeć. Czy Ryży chce zabić Atka? No, a słyszałeś, że Ryży krąży w okolicy? No i został cynglem, także lepiej uważaj. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.